Jeśli pałac myślał, że rok 2023 będzie cichszy po dramatach i tragediach roku 2022, to premiera autobiografii księcia Harry'ego, ten drugi, praktycznie zniszczyła wszelkie nadzieje. Wielu z was mówiło mi dziś, że mnie wspieracie. Cóż, chciałem powiedzieć, że ja was też. Książka wywołała szaleństwo wśród mediów i opinii publicznej. Zdania są teraz bardziej podzielone niż kiedykolwiek co do tego, czy książę Harry powinien zachować swoje królewskie tytuły. Nigdy nie podsunięto mi żadnej negatywnej historii, a byłam królewskim redaktorem The Mail on Sunday i The Sun, dwóch największych tabloidów w Wielkiej Brytanii. Chociaż Harry i Meghan porzucili rodzinę królewską, by mieć szansę na prywatne życie, którego zawsze pragnęli, świat nie dał im spokoju. Pomimo ucieczki, media nieustannie skupiały na nich uwagę, tworząc kolejne skandaliczne plotki na temat pary i rodziny królewskiej. Chcąc wszystko wyjaśnić, zdecydowali się opowiedzieć swoją historię, udzielając serii wywiadów, podcastów i serialu dokumentalnego na Netflixie. Czy miałeś okazję przeczytać książkę brata? W styczniu 2023 roku Harry wydał swoją kontrowersyjną i wyczekiwaną autobiografię Ten drugi, która przyćmiła wszystkie wcześniejsze rewelacje. Harry był tym, który powiedział dość. Książę Harry. Ten drugi. Pomimo ucieczki media nieustannie skupiały na nich uwagę, tworząc kolejne skandaliczne plotki na temat pary i rodziny królewskiej. Czują się pokrzywdzeni, ale nie mogą domagać się prywatności, skoro stworzyli ten serial na Netflixie. Oglądając ten serial pomyślisz, rodzina królewska wymaga wsparcia, wyszli na tym lepiej. Albo będziesz po stronie Harry'ego i Meghan i pomyślisz, wow, wiele musieli znieść, jestem po ich stronie. Staje się królewską gwiazdą rocka. Wszystko się zmieniło. W rodzinie panuje hierarchia. Są przecieki, ale jest też snucie historii. Przeciwko Meghan toczyła się wojna, bo nie pasowała do cudzych wyobrażeń. Chodzi o hejt, chodzi o rasę. To brudna gra. Myślę, że w pałacu czuć zarówno rozczarowanie, jak i irytację, że para ma potrzebę ciągłego opowiadania o tym, jak nieszczęśliwa była ich królewska egzystencja i dlaczego odeszli. Być może jedynym zbliżonym porównaniem do intymnych szczegółów dzielonych przez parę jest wywiad dla Panoramy, którego księżna Diana udzieliła w 1995 roku. Samodzielne zmaganie się z nowym statusem. Czy czujesz, że tak właśnie było? Po namyśle stwierdzam, że tak, ale wtedy mieliśmy do czynienia z wyjątkową sytuacją. Media były wszędzie. Sytuacja była więc izolująca, ale nie można było się nad sobą użalać. Mogłeś albo tonąć, albo pływać i musiałeś się tego bardzo szybko nauczyć. 10 stycznia 2023 roku ukazała się autobiografia księcia Harry'ego Ten drugi. Ta wyczekiwana książka opowiada jego historię od samego początku i dostarcza ponurych szczegółów na temat jego życia. Zaledwie kilka dni przed premierą w Wielkiej Brytanii wyciekła kopia książki, a jej egzemplarze trafiły do sprzedaży wcześniej w Hiszpanii. Były fragmenty, które mnie zszokowały. Mówił o rzeczach, o których rodzina królewska po prostu nie mówi.
Mogę tego oczekiwać od celebryty, nawet od polityka, ale jeśli chodzi o rodzinę królewską, są pewne sprawy, pewne części ciała i rzeczy, o których nie mówią, a on o tym mówił. Jest więc bardzo szczery i chce, aby ludzie zrozumieli, co go motywuje. Myślę, że to najprostszy sposób, aby to wyjaśnić. Myślę, że to straszne, że ujawnia swoje trudności i nieszczęścia tak publicznie. Może uważa, że to mu pomaga, ale nie wiem jak. Myślę, że gdyby naprawdę zaangażował się w służbę innym ludziom, nie dbałby tak o swoje interesy. Z hiszpańskiego przecieku serwisy informacyjne w Wielkiej Brytanii podały, że w książce Harry opowiada o tym, jak został rzekomo fizycznie zaatakowany przez starszego brata księcia Williama. Opisuje, jak ich relacje rozpadły się z powodu związku Harry'ego z Meghan, księżną Sussex. W chwili silnych emocji, jak twierdzi Harry, William nazwał Meghan trudną, niegrzeczną i obraźliwą. Harry opisywał: William złapał mnie za kołnierz, zrywając mój naszyjnik i przewrócił mnie na podłogę. Ta historia kończy się sugestią Williama, aby ukryć to przed Meghan. I chociaż Harry zachował to dla siebie, Meghan dostrzegła siniaki na jego plecach. Podobno nie była zaskoczona ani zła, lecz bardzo smutna. W przypadku rodziny królewskiej najważniejsze jest zaufanie, a gdy raz je stracisz, to przepadnie. Myślę, że przegrali tę wojnę. Myślę, że to minie. Jednak Harry wciąż jest synem króla. Ma tylko 2 synów. Wiem, że król kocha i uwielbia obu chłopców w równym stopniu. Wielokrotnie byłem tego świadkiem. Wiem, jak wielka jest ta miłość. Królowa również go kochała i nie sądzę, by cokolwiek mogło to zmienić. Naprawdę wierzę, że takiej miłości nie da się zniszczyć. Jednak z publicznego punktu widzenia jest w tym element zażenowania i niezręczności. Uważam, że ten aspekt zostanie zamknięty. Ale co do miłości między ojcem i synem za kulisami, to nie wiem. Chciałbym myśleć, że pewnego dnia to naprawią. Pewnego dnia mogą to naprawić, nawet jeśli publiczne relacje mogą już nigdy nie być takie same. Byłoby miło pomyśleć, że pewnego dnia za zamkniętymi drzwiami uda im się uzdrowić tę część relacji. Myślę, że jest to możliwe. Inne rewelacje z książki ujawniają, że Harry zabił podczas służby w Afganistanie 25 osób i przyznaje, że zażywał kokainę, mając 17 lat. To rozgniewało wojsko i stanowiło potencjalne zagrożenie dla jego amerykańskiej wizy. Uważam, że uwagi księcia Harry'ego na temat Afganistanu są nieprzemyślane i potencjalnie szkodliwe nie tylko dla niego, ale także dla całej armii brytyjskiej. W pierwszym przypadku uważam, że już i tak jest zagrożony. Stwierdził publicznie, że zabił 25 talibów, co nie jest powodem do wstydu, a wręcz do dumy. To na nowo przyciągnie uwagę i pobudzi ludzi, którzy w przeszłości myśleli o zemście. Myślę więc, że ma to dość poważny wpływ na jego bezpieczeństwo. Harry wspomina również miłe chwile spędzone z matką i zmarłą babcią, królową Elżbietą. Opowiada o niezwykle prywatnych rozmowach i wspomina pogrzeb dziadka, po którym jego ojciec, król Karol III, zwrócił się do Williama i Harry'ego, by nie uprzykrzali mu życia. We wspomnieniach Harry'ego jest opisana rozmowa po pogrzebie księcia Filipa, w której Karol mówi do swoich 2 synów: proszę chłopcy, nie uprzykrzajcie mi ostatnich lat. Nie mamy jak dowiedzieć się, czy to prawda. Jak wiele historii w książce Harry'ego może być przesadzona, może być nieprawdziwa, a może być wiernym zapisem wydarzeń. Ale uważam, że jego nawiązanie do ostatnich lat jest interesujące, ponieważ nikt nie wie, jak długo będzie żył. Ale myślę, że chce, żeby jego panowanie było podnoszącym na duchu doświadczeniem. Chciałby, aby kraj w chwili jego śmierci był w lepszym miejscu niż w chwili, gdy został królem.
Mamy nadzieję, że udowodni, że ma rację. Z pewnością jednak spór między jego synami nie minie w najbliższym czasie. Harry wydaje się robić wszystko, by uniknąć odpowiedzialności. Twierdzi, że William i Kate śmiali się z jego nazistowskiego kostiumu, który założył na imprezę w 2005 roku, co w dokumencie Netflixa nazwał jednym z największych błędów w moim życiu. W wywiadzie w programie 60 minut Harry wyznał, że chciałby ponownie stać się częścią rodziny. W związku z nowymi doniesieniami nie wiadomo, czy książę Harry weźmie udział w majowej koronacji swojego ojca i czy uda się naprawić ich relacje. Opinia publiczna byłaby zdumiona, gdyby znała poziom manipulacji i negocjacji, do jakich dochodzi między królewskimi domami a redaktorami tabloidów i gazet. Nigdy nie podsunięto mi żadnej negatywnej historii, a byłam królewskim redaktorem The Mail on Sunday i The Sun, dwóch największych tabloidów w Wielkiej Brytanii. W związku z nowymi doniesieniami nie wiadomo, czy książę Harry weźmie udział w majowej koronacji swojego ojca i czy uda się naprawić ich relacje. Moje odczucia co do sytuacji Harry-Meghan są takie, że Harry to żądny uwagi imbecyl, przynoszący swojej rodzinie niepotrzebne trudności. Na poziomie ludzkim współczuję mu wszystkich rzeczy, przez które przeszedł jako dziecko, ale to, że zdecydował się publicznie wyładować swoje frustracje i irytacje, jest dla mnie bardzo przykre. To historia, która nigdy nie musiała zaistnieć. To wciąż trwa i trwa. Być może w tej książce jest trochę marudzenia, które już zrozumieliśmy. Gdyby miał ujawnić jakieś mroczne, nieznane sekrety dotyczące rodziny królewskiej, to myślę, że bardzo źle by się to na nim odbiło. Byłoby niesamowite, zaskakujące i fantastyczne, gdyby ta książka położyła temu kres i powiedziała: od teraz będziemy rodziną. To w porządku, że Harry i Meghan mieszkają w Ameryce, ale przyjeżdżają tutaj na rodzinne wakacje. Tutaj widzimy, jak Harry pełen emocji chce odzyskać ojca i brata. Być może na tym poziomie istnieje możliwość pojednania, ale bez skruchy z jego strony. A to wszystko buduje perspektywę spotkania rodziny podczas koronacji w maju. 8 grudnia premierę miał serial dokumentalny Harry i Meghan. Zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Ameryce serial dokumentalny Netflixa w pewien sposób pomaga marce Sussex, przywracając ją z powrotem na nasze radary i na ekrany telewizorów. Istnieje obawa, że nie widzieć to zapomnieć, a współpraca z Netflixem sprawi, że wszyscy znów będziemy o nich rozmawiać, a to utrzyma ich w centrum uwagi i ożywi ich markę. Była to próba opowiedzenia przez parę ich historii, od ich spotkania i prób integracji z rodziną królewską, aż do odejścia. Serial jest inny niż wszystko wcześniej. Jedynie porównywalny z wywiadem Panoramy z księżną Dianą w 1995 roku. Przez lata historie niedopowiedziane i szeptane przez media zostały rozwinięte i wyjaśnione. Pierwsze wprowadzenie odbyło się poprzez post na Instagramie Harry'ego. Meghan opowiedziała o presji związanej z pierwszym spotkaniem z księciem Williamem i księżną Kate. Pokazała nawet swoje ukłony z pierwszej wizyty u nieżyjącej już królowej Elżbiety. Meghan twierdzi, że jej garderoba była pod ścisłą kontrolą podczas jej królewskiej kadencji. Nie mogła nosić jasnych kolorów, aby nie kolidować z królową. Meghan zdecydowała się nosić odcienie beżu, aby się nie wyróżniać. Harry, książę Sussex, mówił w programie, że członkowie rodziny królewskiej nie żenią się z miłości. Czują niesamowitą presję, aby poślubić kogoś, kto pasuje do wzorca.
Serial sprawił, że cały świat prowadzi zaciekłe dyskusje, a każdy ma coś do powiedzenia na temat tego, co powiedziała para. Jeśli chcę przekazać coś ważnego, nie mam z tym żadnego problemu. Myślę, że jeśli chcę coś przekazać, to jest to, co zawsze robimy. Zawsze ukrywamy pewne rzeczy i dlatego kończymy z tak wieloma problemami psychicznymi. Myślę, że to ważne, aby mogli wyrazić siebie publicznie. Ale myślę, że problemem jest sposób, w jaki to zrobiono. Na Netflixie, dla pieniędzy. Inaczej byłoby, gdyby na przykład pieniądze zostały przekazane na cele charytatywne i tego typu rzeczy. To naprawdę trudne, ale sądzę, że gdyby zrobiono to inaczej, może ludzie inaczej by to odbierali. Kiedy dorastali, William i Harry byli ze sobą bardzo blisko. Potrzebowali siebie nawzajem. Ich dom nie był szczęśliwy. Dzięki niani byli trzymani z dala od wielu konfliktów, które miały miejsce między ich rodzicami. Niemniej jednak dzieci wyczuwają różne rzeczy. Są bardzo wrażliwe. Na ich szczęście wyjechali do szkoły z internatem. Ale mogli na sobie polegać. Byli ze sobą bardzo blisko. Mają bardzo różne charaktery, ale bardzo dobrze się uzupełniają i zawsze świetnie się dogadywali. Dokuczają sobie bezlitośnie, a przynajmniej tak było. Śmierć matki jeszcze bardziej zbliżyła ich do siebie, ponieważ nie mogli podzielić się z nikim innym tym, czego doświadczali. To nie była śmierć normalnego rodzica, ponieważ wtedy nie opłakuje go cały świat. Ich żałoba była niemalże dewaluowana przez żałobę nieznajomych. Myślę, że był to dla nich bardzo trudny czas. Przez te lata po śmierci Diany ich więź była prawdopodobnie bliższa niż u większości rodzeństwa. Myślę, że ta więź zaczęła się nieco rozpadać, gdy Harry prawdopodobnie odszedł z wojska i zaczął zajmować się królewską pracą. Przestrzeń była dość mała dla dwóch braci. Harry był nieco niezadowolony z hierarchii. Oto jego brat, jego kumpel, który czasami wychodzi przed szereg, ponieważ był najstarszy. Myślę więc, że były tam małe zgrzyty. Podejrzewam, że kiedy William poślubił Kate, jak w każdej rodzinie, kiedy jedno z rodzeństwa się żeni, ich uwaga przechodzi na nową żonę lub męża, a następnie na dzieci. Podczas gdy wcześniej cała uwaga skupiała się na rodzeństwie. Może były jakieś plotki, ale Harry bardzo dobrze się z nimi dogadywał, aż do chwili, kiedy poznał Meghan. Wciąż zastanawiam się, jaki jest tego cel, co chciał przez to osiągnąć. Na przestrzeni wieków monarchie nigdy nie były idealne i pojawiały się problemy, a sprawy szły źle. A czasem pojawiają się ludzie, którzy próbują z nimi walczyć, w tym rodzina. I to nigdy nie kończy się dobrze. Ponieważ w monarchii nie chodzi tylko o króla i królową, to coś więcej. Użył słów instytucja lub firma, która zrobi wszystko, by się chronić. Wystarczy spojrzeć na króla Edwarda VIII, który został zmuszony do abdykacji, ponieważ kochał niewłaściwą osobę. Jesteśmy mu za to wdzięczni, bo w przeciwnym razie nie mielibyśmy naszej królowej. Historia jest więc oczywiście ważna. Sposób, w jaki rzeczy się dzieją, jest ważny, ale próbuję powiedzieć, że nie chodzi tylko o osobę.
Nie wiem, co z tego wyjdzie i nie rozumiem, czego on chce. Co osiągnie na końcu, poza spowodowaniem tak wielu przykrości dla siebie i rodziny? To trochę mnie dezorientuje. Byłbym zachwycony, gdyby jakoś udało im się to wszystko rozwiązać. Dzień 13 stycznia 2020 roku królewscy obserwatorzy siedzieli jak na szpilkach, gdy Harry i Meghan weszli na tak zwane spotkanie kryzysowe z jej królewską mością, księciem Karolem i księciem Williamem. Przyszłość rodziny królewskiej zależała od wyniku tej krytycznej rozmowy. Po kilku napiętych godzinach pałac Buckingham ogłosił z ciężkim sercem, że osiągnięto porozumienie dla Harry'ego i Meghan, by porzucili królewskie obowiązki i starali się o niezależną przyszłość. I to jest prawdziwy problem dla królowej. Widzieliśmy przykłady Harry'ego próbującego chronić Meghan przed kontrolą. Trzeba pamiętać, że Meghan jest następczynią księżnej Diany, a Harry widział, jak jego matka była traktowana przez prasę i upewnia się, że nie stanie się to z Meghan. Decyzja o wyprowadzce z centrum Londynu do Frogmore Cottage i przeprowadzce do Windsoru jest w dużej mierze związana z ochroną Meghan. Niedawno wyremontowali mieszkanie w Kensington. Świeżo urządzili je po swojemu, kiedy ogłosili, że przeprowadzają się do Windsoru. Harry i Meghan mają nadzieję zachować pozory normalności dla siebie i swojego dziecka. Wystarczy spojrzeć na narodziny nowego dziecka. Podczas gdy Kate Middleton pojawiła się w pełnym makijażu zaledwie kilka godzin po urodzeniu dziecka, Meghan od początku mówiła: nie zrobię tego. Nie ogłosili nawet, że rodzi, dopóki dziecko nie urodziło się bezpiecznie. Nawet w ostatnich tygodniach ciąży nie widziano Meghan. Meghan wraz z Harrym byli zdeterminowani, aby zachować pewne rzeczy w tajemnicy, aby chronić swoją rodzinę. Nie postępują zgodnie z królewskim scenariuszem. Konsekwentnie odchodzą od tego, co zostało zrobione wcześniej. Niektórzy są zdania, że jest to godne podziwu, a inni, że nie. Ale ostatecznie Meghan i Harry robią wszystko po swojemu. Reakcja opinii publicznej była podzielona. Niektórzy życzyli parze szczęścia i sukcesu, inni czuli urazę za porzucenie korony i kraju. Media i prasa naprawdę mówią o wojnie kulturowej, która rozgrywa się między starszym pokoleniem oburzonym decyzją Harry'ego i Meghan, a młodszym, które w większości ich popiera. Ich plan jest naprawdę problematyczny, ponieważ mówią o wycofaniu się. Ich przeciwnicy twierdzą, że chcą mieć ciastko i zjeść ciastko. Jednego dnia reprezentują królową podczas zagranicznej podróży do innego kraju, a innego dnia, powiedzmy w Ameryce Północnej, zarabiają poważne pieniądze na promowaniu jakiegoś produktu. Jest ryzyko, że te dwie rzeczy nie są ze sobą kompatybilne, że ich pogoń za pieniędzmi zepsuje markę i dom Windsor. Nie ma wątpliwości, że reakcje w pałacu również były podzielone. To zdecydowanie smutne dla zespołu w pałacu Buckingham. Mają tam wspaniały zespół, który był wobec nich niezwykle lojalny. Sądzę, że założenie było takie, że być może istniałaby podstawowa liczba pracowników, którzy zostaliby, aby prowadzić dla nich jakąś operację. Zdecydowali się tego nie robić, zrywają wszystkie więzi.
To bardzo mocny sygnał, że teraz działają na własną rękę w Ameryce i Kanadzie. Para ogłosiła nową przyszłość niezależności finansowej, wycofując się z rodziny królewskiej. Podkreślili, że nadal będą wspierać swoje sprawy i oczywiście jej królewską mość. To było jak ich pożegnalna trasa po Wielkiej Brytanii. 5 spotkań w 5 dni, obejmujących oficjalne, ważne dla nich sprawy i czas na podziękowanie przyjaciołom. Ale wydarzenie w opactwie westminsterskim jest najbardziej znaczące od czasu ich powrotu z Kanady. Nabożeństwo z okazji Dnia Wspólnoty Narodów. Będzie to pierwszy raz, kiedy zobaczymy ich razem z innymi członkami rodziny, odkąd ogłosili, że chcą się wycofać. Wszyscy będą obserwować język ciała. Od czasu ślubu każdego roku uczestniczyli w nabożeństwach. Kontakt ze Wspólnotą Narodów był ich wielką pasją. Ich obecność w tym roku będzie przypomnieniem, że bez względu na wszystko nadal są rodziną. To wydarzenie jest niezwykle ważne dla królowej. Gdy się zaręczyli, czuć było, że są podekscytowani tym, co mogą razem osiągnąć. Kilka dni później wyszli do ludzi, ale kontrola okazała się zbyt duża, a życie pałacowe zbyt duszne, co zmusiło królową do wyrażenia zgody na odejście pod koniec tego miesiąca. W ciągu nieco ponad 2 lat wypełniali wszystkie obowiązki wynikające z królewskiego życia. Oczekuje się, że dzisiejszy dzień będzie ostatnim z tych oficjalnych obowiązków. W końcu ich życie osobiste musiało być najważniejsze. I tak szybko jak rozpoczął się ich burzliwy romans w lipcu 2016 roku, niecałe 3 lata później zniknęli. Monarchia znajduje się w momencie zawirowań, wahań i prawdziwego kryzysu, gdyż otworzyło to puszkę Pandory. W grę wchodzi wiele szerszych kwestii, m.in. przyszłość monarchii i jej usprawnienie, o której ciągle się mówi. Jak to będzie wyglądać, jeśli Meghan i Harry ustąpią? Na swojej stronie internetowej książę i księżna opublikowali manifest na temat tego, jak będą postępować z mediami w przyszłości. Jego częścią był atak na media. W szczególności brytyjskie media i korespondencję królewską za ich monopol. Zasadniczo oskarżają media o czerpanie prywatnych zysków z ich bardzo publicznego życia. Mówią konkretnie o Royal Rota, gdzie brytyjskie media relacjonują królewskie wydarzenia, rozpowszechniane na całym świecie. Twierdzą, że czują się prześladowani przez media, ale w rzeczywistości nic podobnego nie miało miejsca. Tylko tak mówisz. Nie, ten system działa. Myślę, że dał im bardzo dużo. Działa od lat 50. I trzeba pamiętać, że jest to instytucja niewybieralna, która zależy od medialnego rozgłosu, publicznego poparcia dla swojego żywiciela. Mają kontrolę, udostępniają zdjęcia, wybierają, kto do nich przychodzi i z nimi rozmawia. Taka relacja działa w Hollywood z celebrytami. Pytanie brzmi, czy jest to relacja, która może działać z członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej. Para zdecydowała, że chce porzucić królewskie życie dla wolności, ale pałac nie był zbyt otwarty. Książę Harry i jego żona Meghan rozważali ekstremalny środek, jakim było złamanie królewskiego protokołu, żeby skontaktować się z królową, ponieważ napięcia w rodzinie królewskiej rosły. Meghan bardzo szybko zaszła w ciążę. Byli wtedy dość krótko małżeństwem. Plotki głoszą, że zaszła w ciążę od razu po rozpoczęciu starań. Meghan miała 36 lat, a to geriatria w przypadku ciąży. Więc myślę, że nie chcieli czekać. Chcieli mieć rodzinę i nie wiedzieli, jak długo to potrwa, ale stało się to bardzo szybko. Myślę, że zarówno Meghan, jak i Harry byli zaskoczeni tym, jak szybko, ale to błogosławieństwo. Na każdym zdjęciu, na którym Meghan była w ciąży, obejmowała brzuch. Czasem widzieliśmy jej dłonie nad i pod brzuchem. Wielu celebrytów robi tak na czerwonych dywanach. Meghan Markle jest celebrytką, jest aktorką. Wie, co sprawia, że zdjęcie jest dobre. Wie, co jest wizualnie dobre. Jest inteligentna i zastosowała bardzo sprytną strategię. Nie ma w tym nic złego. Wykorzystanie wiedzy zdobytej w jednej dziedzinie i kariera w innej. Meghan Markle była jedną z najbardziej stylowych kobiet w ciąży, jakie kiedykolwiek widzieliśmy.
Nie wybierała ubrań ciążowych, raczej nosiła markowe ubrania, które mieściły jej brzuszek. Meghan ma bardzo szczupłą, piękną sylwetkę i przez cały czas mogła nosić markowe ubrania. Wyglądała wspaniale przez całą ciążę. Jedyną widoczną różnicą poza brzuszkiem było to, że miała coraz pełniejszą twarz, ale sprawiło to, że wyglądała jeszcze młodziej. Ciąża bardzo jej pasowała. Dziwiłabym się, gdyby miało to być ich jedyne dziecko. Ciąża Meghan została ogłoszona w trakcie jej pierwszego królewskiego tournée, co spotkało się z krytyką, ponieważ było to krótko po ślubie księżniczki Eugenii. Wiele osób czuło, że ukradła uwagę biednej Eugenii, która wyszła za mąż dosłownie dzień lub 2 dni wcześniej. To było niedorzeczne. Meghan ma prawo ogłosić swoją ciążę, kiedy tylko zechce. Prawdopodobnie czekali z tym do ślubu Eugenii, ponieważ nie chcieli odciągnąć od niej uwagi. Ale Meghan była w trakcie królewskiego tournée, podczas którego zapewne opuści spotkania z powodu porannych mdłości lub z obawy o bycie w tłumie. Musiała się tłumaczyć i miała prawo zostać w domu, jeśli była zmęczona pewnego ranka, gdy była we wczesnym okresie ciąży. Myślę więc, że Meghan i Harry czuli, że muszą to w jakiś sposób ogłosić. Wiedzieli, że będzie trochę bardziej zmęczona i mogą pojawić się zdjęcia z widocznym brzuszkiem, które wywołają falę spekulacji. Meghan już na wczesnym etapie ciąży miała widoczny brzuszek. Myślę więc, że dla Harry'ego i Meghan ogłoszenie ciąży tak wcześnie było koniecznością. Chcesz się czymś podzielić z nami i światem? Tak, jestem niezwykle podekscytowany, mogąc ogłosić, że dziś rano urodził się nam zdrowy chłopiec. Matka i dziecko mają się nadzwyczaj dobrze. To było niesamowite przeżycie. To, co robią kobiety, jest nie do pojęcia. Oboje jesteśmy podekscytowani i bardzo wdzięczni za całą miłość i wsparcie. To było niesamowite. Chcieliśmy podzielić się tym ze wszystkimi. Jestem niesamowicie dumny z mojej żony i choć każdy rodzic powiedziałby, że jego dziecko jest absolutnie niesamowite, to maleństwo jest po prostu cudowne. Jestem w niebo wzięty. Baby shower Meghan było w stylu celebrytów, a nie rodziny królewskiej. Nie wiem, czy Kate Middleton miała baby shower, ale jeśli tak, to zapewne w czyimś domu z filiżanką herbaty i przekąskami. To nie było wielkie wydarzenie pełne celebrytów. Meghan miała swój baby shower jako celebrytka. Zorganizowała je Serena Williams, a uczestniczyli w niej celebryci. Meghan niesprawiedliwie spotkała się z krytyką. Ile kobiet jest zaangażowanych w planowanie własnego baby shower? Odpowiedź brzmi 0. Meghan prawdopodobnie nie wiedziała nic poza tym, że ma się pojawić w Nowym Jorku w tym dniu. A Amal Clooney powiedziała: słuchaj, podrzucę cię moim odrzutowcem. Przesadna ekstrawagancja ma więcej wspólnego z przyjaciółmi Meghan niż z nią samą. Bardzo słodkie było to, że Meghan nie otworzyła żadnego z prezentów. Chciała otworzyć je dopiero w domu z Harrym. To naprawdę niespotykane. Zwykle jedną z głównych atrakcji baby shower jest otwieranie prezentów. Złamała tradycję, bo nie chciała, by Harry to przegapił. W okresie poprzedzającym narodziny oboje powiedzieli, że chcą, by płeć dziecka była niespodzianką. Musieli więc wybrać imiona dla dziewczynki i chłopca. Gdyby to była dziewczynka, Diana była preferowanym imieniem i uważam, że byłoby ono pierwszym lub przynajmniej drugim. Harry i William włączali matkę do swoich relacji, kiedy tylko było to możliwe. I myślę, że oboje żałowali, że nie było jej na ich ślubach. Nie mogła zobaczyć swoich wnuków. Dlatego wierzę, że Diana będzie w przyszłości imieniem dziewczęcym tej pary. W kwestii imion dla chłopców początkowo padało ich wiele. Wszystkie były związane z królewską tradycją, ale nie były typowe. Na przykład Aleksander, które jest całkowicie akceptowalne, ale nie tak powszechnie używane. Inne imiona, które nosili członkowie rodziny królewskiej, takie jak Artur,
były imionami, które od początku preferowali. On March the 7th at 8 p.m. 7 marca o godzinie 20 stacja CBS wyemitowała przełomowy wywiad prowadzony przez legendarną Oprah Winfrey. Two-hour interview has caused an Ten dwugodzinny wywiad wywołał wstrząs, którego skali wciąż nie można w pełni zrozumieć. It was the Tego wywiadu obawiali się niektórzy w pałacu Buckingham, ale dyskusja księcia Harry'ego i Meghan Markle z Oprah była bardziej odsłaniająca, gwałtowna i potencjalnie szkodliwa dla rodziny królewskiej, niż można było sobie wyobrazić. Harry i Meghan opuścili kraj jako pracujący członkowie rodziny. Najpierw wyjechali do Kanady, potem do Stanów Zjednoczonych, a potem udzielili druzgocącego wywiadu Oprah Winfrey, w którym Meghan powiedziała, że Kate doprowadziła ją do płaczu tuż przed ślubem z powodu stroju druhny. Wcześniej krążyły plotki, że to Meghan doprowadziła Kate do płaczu. W tym wywiadzie postanowiła to sprostować i wyjaśnić, że było na odwrót. allegations of racism. Oskarżenia o rasizm w rodzinie, a także przyznanie się Meghan do myśli samobójczych w czasie ciąży zostały opublikowane w gazetach w Wielkiej Brytanii. Podczas dwugodzinnego programu telewizyjnego zarówno Harry, jak i Meghan mówili z niezwykłą szczerością, przedstawiając oskarżenia i zarzuty, które przebiły nawet przełomowy wywiad księżnej Diany ponad 2 dekady wcześniej. Relacja księcia Harry'ego z mediami zaczęła się psuć od czasu śmierci jego matki. Jest przekonany, że przyczyniły się do jej śmierci. Tak więc od czasu jej śmierci próbował znaleźć kompromis, który polegał na akceptacji, że duże zainteresowanie jego osobą można wykorzystać do skupienia się na kwestiach, którymi się pasjonuje. Meghan, jak to jest być świeżo upieczoną mamą? Opowiedz nam trochę o małym Sussexie, jak go nazywamy. To magia. Mam 2 najlepszych facetów na świecie, więc jestem naprawdę szczęśliwa. Opowiedz o swoim synu. Jaki on jest? Dobrze śpi? Tak. Ma słodki temperament, jest naprawdę spokojny i wiadomo po kim. Był naszym marzeniem, więc to były wyjątkowe dni. Czy jest do kogoś podobny? Wciąż próbujemy to rozgryźć. Wszyscy mówią, że przez 2 tygodnie dziecko bardzo się zmienia. Obecnie obserwujemy, jak ten proces będzie przebiegał w ciągu najbliższego miesiąca, ale zmienił się. Każdego dnia zmienia się jego wygląd, więc kto wie? A jak odbieracie rodzicielstwo? Czy to wciąż wyjątkowy moment? Tak, jest świetnie. Rodzicielstwo jest niesamowite. To było tylko 2,5–3 dni, ale jesteśmy tak podekscytowani, że mamy nasz własny pakiet radości. Będziemy mogli spędzić z nim cenne chwile. Słyszałem, że za chwilę spotkacie się z 2 wyjątkowymi osobami, z królową i księciem. Wpadliśmy na księcia, gdy przechodziliśmy obok, co było bardzo miłe. Miło będzie przedstawić dziecko szerszej rodzinie. Moja mama też jest z nami, więc było naprawdę dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim za życzenia i życzliwość. To naprawdę wiele znaczy. Za wysokimi murami zamku Windsor jest miejsce, gdzie mniej niż 25 gości zostało zaproszonych na najnowszy królewski chrzest. Dyskretnie zaprowadzono ich do maleńkiej prywatnej kaplicy. Na ulicach było jednak mnóstwo ludzi, a ci, którzy mieli nadzieję zobaczyć królewski chrzest, byli rozczarowani. Opłacamy rodzinę królewską, w tym Meghan i Harry'ego, i myślę, że mogliby nam co nieco dać. Moim zdaniem to powinno być publiczne. Zawsze tak było. Po co to zmieniać? To ich decyzja, ich rodzina. Nie są bezpośrednio w kolejce do tronu. Ten królewski obserwator twierdzi, że opinia publiczna będzie musiała przyzwyczaić się do chęci zachowania prywatności przez tę parę królewską. Wydaje się, że Harry zdecydował, że chce, aby jego synek miał więcej życia prywatnego.
Wie, że jest daleko od tronu i chce cieszyć się prywatnością. Ale może to być problem. Bez względu na to, co zrobi, będzie dorastać na świeczniku. Ma dwoje najsłynniejszych rodziców na świecie. Dzisiejszy chrzest jest zupełnie inny. Jest częścią pragnienia księcia i księżnej Sussex, aby wychować swojego syna Archiego poza światłem reflektorów. Harry twierdzi, że kiedy wyjechali do Kanady, książę Karol przestał odbierać jego telefony. Poczuli się zdani tylko na siebie. Według niego rodzina królewska całkowicie odcięła go finansowo w pierwszym kwartale 2020 roku, kiedy zdecydowali się uniezależnić od rodziny królewskiej. To sprawiło, że obawiał się o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny. Powiedział, że obecnie utrzymuje się ze spadku po matce. To był okropny wywiad, który naprawdę wyrządził ogromne szkody monarchii i Wielkiej Brytanii. Meghan mówiła, że kraj jest rasistowski i spowodowało to ogromne szkody w relacjach Harry'ego z ojcem i Williamem. Harry oskarżył również swojego ojca o odcięcie go finansowo, co, jak teraz wiemy, nie było prawdą. Jak zresztą wiele rzeczy powiedzianych w tym wywiadzie. Meghan twierdzi, że doświadczyła rasizmu ze strony niektórych członków rodziny królewskiej, którzy pytali ją o kolor skóry Archiego. Zasugerowali, że ktoś z rodziny poczynił rasistowską uwagę na temat koloru skóry dziecka. A Harry mówił o Williamie uwięzionym w stylu życia, w którym sam był uwięziony. Nie zdawał sobie z tego sprawy, dopóki Meghan mu tego nie wyjaśniła. Sama Meghan mówiła o wyzwaniach związanych z wielorasowością. Powiedziała, nie byłam dość czarna do czarnych ról. Nie byłam dostatecznie biała do białych ról i byłam pośrodku jako kobieta mieszanej rasy. Celem jej podróży było po części odnalezienie siły, godności i pasji do tej roli oraz wcielenie się w piękną, silną kobietę rasy mieszanej. Meghan edukuje ludzi. Nigdy nie było królewskiego dziecka mieszanej rasy. I to jest niesamowite. Pamiętam, że byłam na królewskim ślubie, kiedy Meghan i Harry pobrali się. Było tam wiele czarnych kobiet z córkami, które świętowały ten wyjątkowy dzień. Ludzie nie mają pojęcia, jakie to wielkie wydarzenie być czarnoskórą księżniczką. Być księżniczką mieszanej rasy, ponieważ nie mieliśmy tego wcześniej. I myślę, że tylko dzięki temu, że Meghan jest tym, kim jest, inspiruje ludzi, młode dziewczyny, kobiety. I to jest piękna rzecz. Rodzina królewska nie przetrwa, jeśli nie będzie ewoluować i odzwierciedlać całego świata. A bycie wyłącznie białym z pewnością tego nie ułatwia. Meghan jest reprezentantką tylko dzięki temu, że jest spełnioną, piękną, inteligentną i utalentowaną kobietą mieszanej rasy. Oprah wyjaśniła, że para wyraźnie zaznaczyła, że to nie królowa ani książę Filip wygłosili te uwagi. Tak czy inaczej, pałac wydał oświadczenie dotyczące rzekomego rasizmu. Pałac oświadczył, wspomnienia mogą się różnić, ale kwestie te zostaną omówione prywatnie. Okazało się, że wielki królewski ślub, który kosztował 40 milionów funtów i był oglądany przez cały świat, był tylko widowiskiem. Para twierdziła, że w rzeczywistości zawarła związek małżeński podczas tajnej ceremonii 3 dni przed wielkim wydarzeniem w swoim ogrodzie. Najbardziej niepokojące ze wszystkiego były doniesienia Meghan, że doświadczyła prawdziwych i przerażających myśli samobójczych w wyniku tak intensywnej kontroli tabloidów i izolacji w pałacu. Zostanie księżną oznaczało rezygnację z wielu osobistych luksusów i niezależności. Krążyły plotki, że Meghan zastraszała niektórych pracowników. Jej metody pracy nie były tym, do czego byli przyzwyczajeni. Czy to dlatego, że była Amerykanką, czy dlatego, że była gwiazdą filmową, która traktowała ludzi w inny sposób. Nie działo się tak w przeszłości w tym królewskim domu.
I myślę, że kiedy William usłyszał, że niektórzy pracownicy są doprowadzani do łez lub nie cieszą się życiem zawodowym, bardzo się zdenerwował i skonfrontował się z Harrym. A Harry zapewne chronił Meghan. To stąd wzięły się początki rozłamu tej więzi. Następnie Harry i Meghan opuścili kraj jako pracujący członkowie rodziny. Najpierw wyjechali do Kanady, potem do Stanów Zjednoczonych, a potem udzielili druzgocącego wywiadu Oprah Winfrey, w którym Meghan powiedziała, że Kate doprowadziła ją do płaczu tuż przed ślubem z powodu stroju druchny. Wcześniej krążyły plotki, że to Meghan doprowadziła Kate do płaczu. W tym wywiadzie postanowiła to sprostować i wyjaśnić, że było na odwrót. Zasugerowali, że ktoś z rodziny pozwolił sobie na rasistowską uwagę na temat koloru skóry dziecka. A Harry mówił o Williamie uwięzionym w stylu życia, w którym sam był uwięziony. Nie zdawał sobie z tego sprawy, dopóki Meghan mu tego nie uświadomiła. To był okropny wywiad, który naprawdę wyrządził ogromne szkody monarchii i Wielkiej Brytanii. Meghan mówiła, że kraj naprawdę jest rasistowski i spowodowało to ogromne szkody w relacjach Harry'ego z ojcem i Williamem. 2 lata po tym, jak książę Harry i Meghan Markle wycofali się z rodziny królewskiej, para wróciła do Wielkiej Brytanii z wyjątkowego powodu. Spotkali się z królową podczas kameralnej wizyty przed Igrzyskami Niezwyciężonych w Holandii w 2022 roku. Sekretna wizyta odbyła się prawie rok po pogrzebie księcia Filipa, na którym ostatni raz książę Harry spotkał się z królową i dalszą rodziną. 8 września 2022 roku, podczas gdy Meghan i Harry przygotowywali się do udziału w imprezie charytatywnej w Londynie, królowa Elżbieta II zmarła w zamku Balmoral w Szkocji. Pałac Buckingham ogłosił śmierć królowej Elżbiety II, najdłużej panującej monarchini w historii Wielkiej Brytanii. Królowa umarła spokojnie w Balmoral dziś po południu. Król i jego małżonka dziś wieczorem pozostaną w Balmoral, a jutro wrócą do Londynu. Para zdecydowała się nie uczestniczyć w imprezie charytatywnej tego wieczoru. Meghan została w Londynie, a jej mąż udał się do Balmoral. 10 września 2022 roku w Windsorze do nowego księcia i księżnej Walii, Williama i Catherine, dołączyli książę i księżna Sussex, aby podziwiać hołdy dla królowej i spędzić czas na rozmowach z ludźmi. Reakcje ludzi były mieszane. Po raz pierwszy od marca 2020 roku pary były widziane razem. Małżonkowie wzięli następnie udział w pogrzebie zmarłej królowej, a Harry wraz z rodziną maszerował za trumną. Kiedy ogłoszono, że królowa zmarła, naród ogarnął niezwykły żal. Większość poddanych nigdy nie znała innego monarchy. To nie była tylko jej śmierć, to był koniec pewnej epoki. Epoki elżbietańskiej, jaką znamy. I oczywiście wszystko było tak dramatyczne i tak pięknie zorganizowane, że uczyniło to jeszcze bardziej przejmującym. Żołnierze, wspaniała muzyka, pracownicy królowej idący za jej trumną byli bardzo, bardzo poruszeni. A tłum płakał. Płakał albo wiwatował, albo po prostu milczał. Można było usłyszeć spadającą szpilkę. Pamiętam, że w dniu pogrzebu Diany słychać było tylko ptaki, nic innego. Tłum nie wydawał żadnych dźwięków. To naprawdę wielkie emocje.
Prywatne życie z dala od światła reflektorów wydaje się być dla księcia nierealnym marzeniem. Biografia, film dokumentalny i wywiady telewizyjne sprawiają, że Harry może winić tylko siebie. Wygląda na to, że chociaż Harry i Meghan próbowali uciec przed mediami i rozpocząć nowe życie w Los Angeles, ta burza ich dopadła. Po raz kolejny są na każdej pierwszej stronie i na ustach wszystkich, a ich próba zachowania prywatności przyniosła odwrotny skutek. Wygląda na to, że ich chęć opowiedzenia swojej historii tylko ośmieliła obie strony. Książę Harry, który zawsze był żartownisiem, nigdy nie mógł dopasować się do surowych, skrytych zwyczajów rodziny królewskiej. Tekst polski Katarzyna Gajewska. Czytał Maciej Więckowski.